dlaczego jest taki wielki hejt na 125, a 125 mają hejt na tych, którzy mają litra i więcej. Bierzemy sobie skuterki z wypożyczalni. Dzień dobry, wy jesteście na kanale Mototracker. Jesteśmy w Santa Susana, w jednej miejscowości, jeśli chodzi o wybrzeże Hiszpanii. Tutaj mamy skuter. Nie mam pojęcia, co to jest za skuter. Jest to jakiś Logil. Kij wie, co to jest za badziewie. Nie wiem. Natomiast kochani, my spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać o jednym. Bo ja nie rozumiem jednej rzeczy. Skąd tak naprawdę bierze się to, że użytkownicy 125 są, delikatnie rzecz mówiąc, asymilowani. Są gdzieś z boku. A tymczasem my, hola Espania, jesteśmy podczas naszego urlopu w Hiszpanii, na hiszpańskiej Costa Brava, dokładnie Santa Susana, o czym wspominałem wcześniej. Podczas jednego z dni wypożyczyliśmy sobie skuter, by pozwiedzać okolice i by mały co nieco zobaczył takich miejscowości jak Lloret de Mar, Tossa de Mar, no i jeszcze paru okolicznych innych smaczków. To 25. Nie mieli wypożyczalni nic innego, a ja nie mogłem usiedzieć na dupie, więc wypożyczyliśmy właśnie sobie taki skuter. W Polsce jeżdżę od około roku na motocyklu, także jestem początkujący i nie kumam jednej rzeczy. Ci, którzy jeżdżą na tych wspaniałych skuterach, motocyklach o pojemności 125, jeżeli usłyszą, że ktokolwiek, nie wiem, planuje się przesiąść na litra, na 1200, Boże, zaczyna się takie sapanie, że musisz się dowartościować, kupujesz taką pojemność, bo masz za małe jajca, i tego typu gadki. I to jest w tą stronę. Natomiast ci wszyscy, którzy jeżdżą litrami, 600-kami, nie wiem, jakoś czasami wydaje mi się i mam wrażenie takie, że uważają się za tych lepszych od tych skuterowców. Też na nich sapią, też sapią na 125. Mam wrażenie, że w naszym kraju ludzie zamiast zajmować się swoimi sprawami i podejmować swoje własne przemyślane decyzje, jeśli chodzi o wybór pojemności, to koncentrują się głównie na tym. Nie mówię, że wszyscy, ale na pewno jakaś tam zdecydowana większość koncentruje się na tym, żeby przekonywać na siłę do swoich racji. Czyli jeżeli ja wybrałem 125, to we wszystkich, nie wiem, komentarzach, wypowiedziach na Facebooku czy spotkaniach towarzyskich usiłuję wszystkim wmówić, że skoro dla mnie 125 jest najlepsza, to ona będzie też najlepsza dla ciebie i najlepsza dla ciebie. To samo na odwrót. Goście od większych pojemności sapią, tak, jak to można jeździć na takim skuterze, to się do niczego nie nadaje, to się nadaje tylko do miasta i tak dalej, i tak dalej. Wszystko ma swoje plusy i minusy, tylko po co na siłę, wiecie, przekonywać do swoich racji. Wydaje mi się, że nie o to w tym wszystkim chodzi. Wielu z was pisało do mnie komentarze czy wiadomości prywatne. Nawet Marcin o tym wspominał podczas naszego ostatniego biwaku, że kiedy jedzie na Super Tenerę 1200, wszyscy ochoczo machają mu, niemal wyskakują z motocykli. Natomiast kiedy Marcin, czy też inni, którzy pisali wspomniane komentarze, przesiadają się na jakiś skuter 50, 125 czy nawet 300, przestają być motocyklistami.
Nikim normalnie nie macha. Nikt nie pozdrawia. Bo po co? Prawda? Po co? Za moimi plecami Tossa de Mar ze wspaniałym zamkiem. Popatrzcie. Tu nikogo jeszcze nie widziałem, żeby jeździł w pełnym stroju motocyklowym. Nikt, absolutnie nikt. Kiwać i lewą w górę można podnieść każdemu, bez względu na to. My dzisiaj zrobiliśmy w granicach 60 km po hiszpańskim wybrzeżu właśnie na tym skuterku. Natomiast kochani, tutaj to co jest istotne, to, że wiecie, nie wiem, czy on pali 2,5 litra. I to jest przy tym wspaniałe. Taka jeszcze anegdota. Niedaleko Zabrza jest taka miejscówka, zamek w Chudowie. Tam kiedyś podjechałem, tam wcześniej spotykali się motocykliści, natomiast teraz tam jest jeden wielki plac budowy. Ale to, co jest ważne, to były tam dwie grupy motocyklistów. Jedna to takie chopperki, duże maszyny, jakieś GS-ki, jakieś duże, konkretne motocykle. I oni siedzieli razem. Osobno stała sobie grupa, gdzie mieli jakieś koszulki z maxi skuterami. Kupiłem sobie piwko, oczywiście bezalkoholowe. Stanąłem przy gościach od skuterów i tak zacząłem z nimi gadkę. I oni mi się zaczęli skarżyć, że tak, nikt się do nich nie przyznaje, co jakaś impreza to oni sami i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest to mocno średnie i no po prostu chyba nie na miejscu, tak? No chyba, że są lepsi i gorsi. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym myślicie, a my tymczasem uciekamy korzystać z tej przepięknej pogody, z przepięknych dróg i z tego piździka, który ma delikatnie skrzywioną kierownicę, ale jakoś jeździ. Wczoraj byliśmy tam na skuterze, a dzisiaj tam idziemy. Idziemy na pieszą wycieczkę. I idziemy i podziwiamy. Wybrzeże Hiszpanii jest spektakularne. Dużo ludzi, bardzo dużo wszelkiego rodzaju nacji ze wschodu. Z tego mniejszego wschodu i większego wschodu. A ceny, uwaga, tanie jak w Chorwacji. I to tak bez ściemy. Margarita, czy tam jakieś różne pizze w okolicach 8-9 euro. Paella w okolicach dychy. Także jest miło i przyjemnie. I dziś, jak widzicie, są chmurki, więc chodzimy i podziwiamy widoki. Na nas Hiszpania wywarła bardzo duże wrażenie, pozytywne wrażenie. Jedzenie, ludzie, widoki, to wszystko jest przepiękne. Natomiast jeśli chodzi o drogi, tu królowały GS-y. Jeśli chodzi o skutery, to rządziły Hondy i Yamahy. Nawet policja poruszała się w licznych stadach skuterowych. Natomiast wy napiszcie w komentarzach, co sądzicie
na temat tych przepychanek pomiędzy 120 piątkami i resztą świata, innymi większymi pojemnościami. Jakie są wasze doświadczenia, przemyślenia? Być może jakieś macie swoje własne historie.